won't ever let me go, let me go. You can never let me go, let me go. Yeah. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, jestem cały czas na Zamojszczyźnie u sióstr na rekolekcjach. Przyznam szczerze, że mam tyle zajęć, że po prostu i tyle rozmów, i tyle spowiedzi i tak dalej, że nawet nie byłem w stanie nagrać odcinka. Dlatego dzisiaj wieczorem, po prostu już w ostatniej desce ratunku, wlazłem na dach kościoła tutaj, kościoła dworku, który tutaj siostry mają, i z tego dachu chciałbym kilka rzeczy. Wow! Jeszcze raz. Więc to będzie taki odcinek, moi drodzy, to będzie taki odcinek taki trochę dziwny w takim sensie, bo będzie 150 000 tematów w tym odcinku. Mam nadzieję, że nie będzie trwał 18 000 godzin, ale chciałbym po prostu kilka rzeczy takich opowiedzieć, zaległych, pokazać i tak dalej. Nieistotne. Moi drodzy, żeby sobie nie zapomnieć, zrobiłem sobie, proszę bardzo, tu trzeba sobie zerknąć, zrobiłem sobie listę tego, co mam powiedzieć, żebym wiedział. Punkt pierwszy, jak zauważyliście, to jest, tutaj proszę, siostry nocą. Co to znaczy siostry nocą? Słuchajcie, wczoraj wieczorem, w niedzielę, zrobiłem fantastyczną rzecz. Zabroniłem wczoraj siostrom przeżywać rekolekcję, bo niedziela, powiedziałem, że mamy wolne, i wieczorem wszystkie je zabrałem do takiej sali, tu tych sióstr jest, nie wiem, tam ze 30 chyba. Usiadłem z nimi i poprosiłem, żeby mi po prostu opowiedziały, co one robią na świecie. Bo to są siostry misjonarki, które jeżdżą po świecie, po różnych miejscach i tak dalej. Słuchajcie, jakie po prostu historie ja w ogóle słyszałem, jakie te siostry robią fantastyczne rzeczy. Jakby w ogóle to jest niesamowite, jakby w jakich krajach są, czym się zajmują, ludźmi i tak dalej. Ale o jednej rzeczy chciałem Wam opowiedzieć, dlatego że to jest taka rzecz, w której możecie wziąć udział, a ona też, nie ukrywam, jest dosyć bliska mojemu sercu. Toż jedna siostra mi opowiadała, ona pracowała w Niemczech, w tej chwili jest już w Polsce, w Warszawie, zajmuje się między innymi przeciwdziałaniem handlowi ludźmi. Prostytucją, w sensie zmuszaniem do prostytucji, bądź wszystkich innych takich form współczesnego niewolnictwa. I moi drodzy, jest taka cudowna akcja, którą siostry robią od jakiegoś czasu. To jest raz w miesiącu, bodajże chyba w pierwszy piątek, w sensie w pierwszą noc z piątku na sobotę każdego miesiąca. To się nazywa Zamień noc na moc miłosierdzia. Chodzi o to, że o godzinie 3 w nocy ludzie wstają i o 3 w nocy z piątku na sobotę, w pierwszy piątek miesiąca, odmawiają koronkę. W intencji wolności, w intencji godności tych ludzi, którzy są zniewalani, prostytuowani i tak dalej. I kochani, ja bym chciał Was bardzo serdecznie do tej akcji zaprosić, bo to jest w ogóle, uważam, mega sprawa. Na dole w opisie znajdziecie linki do tego wydarzenia na fejsie i tak dalej. Najbliższa taka akcja będzie 6 sierpnia, bo wtedy wypada pierwszy piątek miesiąca. I wtedy trzeba się po prostu obudzić o 3 w nocy, to się niektórym nie bardzo chce, i o 3 w nocy odmówić koronkę za tych wszystkich, którzy są niewoleni na świecie. Słuchajcie, uważam, że to jest po prostu mega sprawa. Gdybyśmy tak się zjednoczyli langustowo w tej akcji, było po prostu super, 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 super. Moi drodzy, druga rzecz na kartce, jak widzicie, zaraz. Nie, pierwszą musimy odznaczyć zrobione. Pierwsza zaznaczona, zrobiona. Druga rzecz, czyli jak widzieliście, bajka. Słuchajcie, poznałem siostrę. Co to jest w ogóle za kobieta? Ona pracuje na Słowenii. I słuchajcie, siostra pisze bajki. Jak ja tylko usłyszałem, że ona pisze bajki, pomyślałem sobie, dobra locka. I słuchajcie, męczyłem i umęczyłem tę siostrę, żeby Wam powiedziała jedną bajkę. I za sekundę zobaczycie ogólnoświatową premierę bajki o państwie słodkości i kwaśności w wykonaniu siostry Anny. To jest po prostu coś niesamowitego. Patrzcie! Za górami, za lasami, w wiosce zwanej Piernikami, żyli sobie z cukru ludzie. Każdy z nich pracował w trudzie, wyrabiając tam pierniki. Babki, ciastka, smakołyki, lody tofi i kremowe i cukierki owocowe. W ogrodzie im rosły kwiatki z białej, czarnej czekoladki, słodko śpiewały im ptaszki. Dzieci jadły słodkie kaszki. Gdy kran z wodą odkręciłeś, soku z malin się napiłeś. No bo w całej tej krainie słodko życie ludziom płynie. Jednak mieli swe zmartwienie. Dochodziły ich pogłoski, że są nieopodal wioski, co nie lubią tak słodkiego,
że pozbędą się każdego, kto by miał choć zapach słodki. Takie to chodziły plotki. Wioski te o nazwie Kwasy otaczały zewsząd lasy. Ziemię rodziły cytryny i grejpfruty i jeżyny. Uprawiano te owoce zwykle w ciemne, zimne noce, by nie utraciły kwasu i nie dojrzały zawczasu. Pierniki biły się z myślami. Jak mamy walczyć z kwasami? Jeśli nas zaatakują, niech naszą słodycz poczują. Nawet jeśli my przegramy, to się w walce nie poddamy. Do ostatniej kostki cukru będziemy bronić państwa z lukru. Jak mówili, tak zrobili i się wytrwale bronili. Szlaufem lali czekoladę, by sklejała wrogom szpadę. Strzelali zwierz cukierkami i rzucali puddingami. Po niebie latały ciastka, ptysie, keksy i rolatka. Gofry i bita śmietana lądowały już od rana. Plastry miodu na granicy porozkładali strażnicy. Biedni, co się przykleili, chcieli iść, lecz w miejscu tkwili. Tak się wszyscy tam starali, że w końcu wojnę wygrali. Straty były bardzo duże. Wszędzie słodkie maskałuże. Kwasu też było niemało, wszystko razem się zmieszało. Także smak, co powstał z tego, zadziwił króla kwaśnego. Król pierników też spróbował, zachwyt ledwie opanował i na znak wzajemnej zgody sporządzono kwaśne lody. Odtąd dwa walczące kraje pozmieniały swe zwyczaje. Żyły w zgodzie i w miłości w kraju kwasu i słodkości. Widać, zgoda jest możliwa, gdy się jej naprawdę szuka. Taka w bajce jest nauka. Słuchajcie, czy wy to słyszeliście w ogóle tę bajkę? Ta siostra tę bajkę sama napisała, sama ją powiedziała i ona ma takich bajek po prostu jeszcze dziesiątki. Ja w ogóle po prostu się chowam z moimi dobranockami i przestaję nagrywać dobranocki po prostu przy takich bajkach. W ogóle mam taki pomysł, żeby z siostrą Anią zrobić jakiś wspólny projekt. Ona będzie opowiadać te swoje bajki, ja będę dawał do niej jakieś komentarze i to będzie w ogóle po prostu super ekstra, przynajmniej ja tak sądzę. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja jestem rozwalony tą bajką, absolutnie. Jak można takie bajki układać? Czy wy to czaicie? Uwaga, punkt numer 2, bajka odhaczone. Punkt numer 3, panda na wojażach. Moi drodzy, o co to chodzi? Jakiś czas temu, jak byłem w Redzie, bodajże chyba na misjach, zgłosiła się do mnie jakaś niewiasta o szlachetnym imieniu Magdalena. Zaatakowała mnie w taki sposób, mówiąc: ojciec, dawaj pandę! Ja mówię: dlaczego mam ci dać pandę? A ona mówi: ojcze, dlatego, że zamierzam na nogach przejść 4000 km z jednego Atlantyku na drugi Atlantyk, w sensie nie po wodzie, tylko po Europie. I chciałabym, żeby mi towarzyszyła panda od ojca, dlatego, że chciałabym zrobić coś dobrego. Otóż o co chodzi? Magda idzie, te 4000, rusza jakoś teraz chyba jakoś za dzień, czy za dwa, jakoś tak. Te 4000 kilometrów po to, żeby idąc, zbierać jednocześnie pieniądze na hospicjum we Wrocławiu. Tutaj gdzieś prawdopodobnie, tutaj znajdziecie filmik, który opowiada o tym, co Magda chce zrobić, a w opisie też na dole znajdziecie linki wszystkie do Facebooków i takich innych. Uważam, że to jest po prostu super ekstra pomysł. Jeżeli chcecie pomóc dzieciakom z moją pandzią, która będzie wędrowała, to luknijcie na to, co robi Magda, wpłaćcie jakieś pieniądze na to hospicjum, a będzie można też potem wśród wszystkich tych, którzy wpłacą pieniądze, wygrać moją drugą pandzię. Tam właśnie u Magdy. Uważam, że po prostu genialny pomysł. Moja pandzia na wojażach, tak jak jej przyjaciel ojciec Adam, też wybrała się w świat. Punkt numer 3 zrobiony. Uwaga, poszło. Punkt numer 4. Nie mogę się wygadać. Fundacja Malak, cudowna Fundacja Malak, z którą wiecie, że współpracuję, zrobiła 3 gadżety. Fantastyczne gadżety. W sensie gadżety plecak panda, gadżety worek panda i gadżety kubek panda. To są 3 w ogóle świetne rzeczy, taki w sensie plecak w kształcie worka i w kształcie worek w kształcie plecaka z pandzią tam namalowaną i kubek taki do picia. Słuchajcie, to jest super, dlatego że jeżeli ktoś kupi taki plecak albo taki worek albo taki kubek, to po prostu wspomaga fundację.
Kochani, ja wiem, że jakby w tym odcinku jest po prostu 150 000 różnych akcji, ale mnie to trochę o to chodzi, bo się dzieje po prostu tyle fantastycznych rzeczy na świecie, w których ja też mam jakoś tam okazję brać udział, że to w ogóle warto. Gdybyście chcieli, to serdecznie zapraszam, zajrzyjcie na sklep Fundacji Malak. Wszystkie opisiki są tam na dole, w sensie wszystkie linki są w opisie na dole i taki worek chcę sprawić i bardzo polecam malakowe worki, plecaki i kubki z pandzią. Byłoby to bardzo super. Odhaczone. Uwaga, ostatni funkcik, jak widać tutaj, urodziny. Już mówię, o co chodzi. Otóż, moi drodzy, zawsze to ukrywałem szczętnie, postanowiłem zmienić to i tym razem będzie inaczej. Otóż 20 lipca, czyli niedługo, za 2 tygodnie, mam urodziny. Jakieś okrągłe, bo 38, to tak a propos tych, którzy pytają, ile ojciec ma lat? 38. I o co chodzi? Za 2 tygodnie, w sensie w okolicach 25 lipca będę w Łodzi. To jest ostatni czas, kiedy będę w Łodzi, potem ruszam, jak wiecie, w cały świat. Otóż, jeżeli ktoś mi chce przysłać prezencik na urodziny na 20 lipca, to bardzo polecam, żeby do 20 lipca na adres łódzki, który pewnie się tutaj gdzieś zaraz pokaże, albo jest w opisie, wysłać mi prezent. A co? Nigdy sobie nie urządzałem urodzin i nigdy tak nie było, więc po raz pierwszy to zrobię. Niech przyjdzie 1 000 000 paczek. Nie, tak na serio. Jakby ktoś chciał w jakiś sposób przed tym moim wyjazdem jeszcze się paczkowo ze mną spotkać, to zapraszam. Zrobię potem taki mega super odcinek o po prostu odpakowywaniu wszystkich paczków, które dostanę. I komentowania tych wszystkich komentarzy, o matko, ale wymyślił, żeby paczki dostać. A właśnie, że tak. Więc gdyby ktoś chciał, to zapraszam, żeby taką paczunię na urodziny wysłać. No, może są ostatnie urodziny w moim życiu, kto to wie. Dobra. Kochani, ja wiem, że ten odcinek to jest taki w ogóle jakaś taka sklejanka, w ogóle nie wiadomo czego. Ale tak naprawdę zrobiłem ten odcinek w jednym celu. Żebyście posłuchali tej absolutnie fenomenalnej bajki, którą właśnie słuchaliście. Uważam, że to jest po prostu absolutnie ekstra. Ludzie są tak fantastyczni, w sensie Pan Bóg porobił takie fantastyczne rzeczy z ludźmi, że to się w głowie nie mieści. A wiecie, co jest najfajniejsze? Wy macie dokładnie tak samo. Macie cudowne rzeczy, cudowne dary i możecie robić fantastyczne rzeczy przez całe życie na całym świecie. Ludzie, róbcie, bo to jest w ogóle super. Kochani, to tyle w tym dziwacznym odcinku z dachu w Łabuniach, gdzie zachodzi słońce, więc za chwileczkę będzie ciemno. A tu jest, słuchajcie, w ogóle tak ciemno, że to po prostu nic nie widać. Jak ostatnio szedłem z jednego budynku do drugiego, to w drzewo wszedłem. To że tak było ciemno, że nie zauważyłem, poważnie, bo tak fantastycznie gwiazdy widać, ale księżyca nie widać. Co ja w ogóle gadam? Dobra, to by było na tyle. Kochani, było mi przemiło się z Wami spotkać. Mam nadzieję, że mnie nie zlinczujecie po tym odcinku takim trochę dziwnym. To tyle. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem się trzymajcie najmocniej, jak się tylko da. Pa! No, więc żebyście, słuchajcie, to sobie zobaczyli jeszcze tylko, co ja tu widzę dookoła, to sobie zobaczcie, co ja tu widzę dookoła. Tak tutaj jest, widzicie, tutaj jest, takie są widoki, jestem na takim dachu. Tutaj są takie widoki, w każdą możliwą, tam był zachód słońca, ale to świeciło trochę w kamerkę, a tu jest tak, a tu jestem, no zrób się ostrość. O, jest raz. Dobrze, to tyle. Kochani, serdecznie Was pozdrawiam i na koniec oczywiście można... What exactly is it you're afraid of? You don't act the same when we make love. W głowie nie wieści. Jaj! To nie trzeba trzeci raz. Nie trzeba trzeci raz.